to często przybiera formę takiego wskaźnika ENPS, czyli Employee Net Promoter Score. My robimy takie badanie raz na pół roku. Trzeba słuchać tych opinii, które tam się pojawiają i trzeba coś z tym robić. Pamiętajcie, że im większa organizacja, tym większa bezwładność. To żebyście po prostu użyli tego, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o swoim zespole. Ty zaczynasz, ja zaczynam, ty zaczynaj. Ja mogę zacząć. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Ci z nas, którzy pracują w dużych organizacjach, w korpo, często dostajemy taką informację, że musimy przeprowadzić jakąś ankietę. Czasem jeszcze trzeba porozmawiać z ludźmi na ten temat. To często przybiera formę chociażby takiego wskaźnika ENPS, czyli Employee Net Promoter Score. Czyli w skrócie to jest pytanie, czy poleciłbyś, czy poleciłabyś swoim znajomym to, żeby szukali pracy, czy zatrudnili się w naszej firmie, w naszym dziale, w naszym zespole. No i często za tym podąża kwestionariusz wielu różnych innych pytań, którego celem jest to, żeby się dowiedzieć, co w trawie piszczy, jak się ludzie czują. Często mamy takie wrażenie, że to właśnie taka korpo ankieta, ktoś tam sobie wymyślił, żeby ludziom trochę czasu zająć. Nie ma sensu do tego się przykładać, sami też nie naciskamy na naszych ludzi, żeby się do tego przykładali. Bo uznajemy to za jakąś taką formalność. Czy tak faktycznie jest? Czy można jakoś korzyść z tego wyciągnąć? Czy to może się nam do czegokolwiek przydać? Paweł, jak myślisz? A przydać się może zdecydowanie, bo pamiętajcie, że im większa organizacja, tym większa bezwładność. Kiedyś już wspominałem o tak zwanej liczbie Dunbara, czyli my jesteśmy w stanie ogarnąć do 150 osób, 150 relacji w ogóle w organizacji. Teraz jeżeli pracujemy w firmie, gdzie mamy 1000, kilka tysięcy osób, no to siłą rzeczy takie ankiety są nam potrzebne do tego, żeby wiedzieć z takiego wysokiego poziomu, jak to działa, jak to wygląda, co myślą nasi ludzie, czy oni są zadowoleni, czy nie są zadowoleni. I teraz warto to narzędzie wykorzystać, zwłaszcza kiedy organizacja inwestuje i czas, i pieniądze na to, żeby po prostu takie badanie przeprowadzić, ponieważ jeżeli mamy kilkadziesiąt, kilkaset osób w organizacji i teraz każdy ma poświęcić 15 minut na wypełnienie takiej ankiety, to tak, to jest bardzo duży koszt, więc warto go nie zmarnować i porozmawiać z ludźmi jeszcze przed taką ankietą, żeby uzupełnili ją właśnie, skupili się na tym i wyciągnęli tam po prostu wszystko, żeby użyć tego jako takiego narzędzia do anonimowego feedbacku, żeby szczerze powiedzieli, czy faktycznie dobrze się tu pracuje, czy tu się źle pracuje. I ważne jest też, żeby przekazać, jak wygląda taka skala, bo jeżeli mówimy o ENPS-ie, czyli właściwie Net Promoter Score, to tam skala jest trochę inna. Krzychu, powiesz, jak to wygląda? Bo ludzie często mają z tym problem i biorą taką ankietę i oceniają, dobra, wszystko jest git, dycha, albo jest okej, to powiedzmy, to jest okej, to będzie takie, skoro mamy skalę od 1 do 10, to będzie 5, a później w wyniku dostajecie wynik, że to jest źle. Jak to działa, powiedz? Tak, tutaj przeważnie stosuje się taką skalę, gdy zaznaczymy odpowiedzi tam od 1 do 6 przeważnie, to znaczy, że jesteśmy tak zwanymi detraktorami, czyli nam się nie podoba, wpadamy do czerwonego pola. Jeżeli zaznaczymy 7, 8, to jesteśmy tacy pasywni, obojętni, neutralni, powiedzmy nie mamy zdania, a tego odpowiedzi 9, 10 są zaliczane do tego zielonego pola, czyli że nam się podoba, że oceniamy pozytywnie. To jest istotne, żeby rozumieć, jak to czytać, trochę też jak to wypełniać, chociaż też są takie szkoły, żeby nie mówić ludziom, jak ta skala wygląda, żeby nie myśleli o tym wypełniając i wtedy zakładamy, że jeżeli ktoś wypełnia, zaznacza 6, czyli że tak ani dobrze, ani źle, no to oceniamy negatywnie w tym sensie, że to znaczy, że coś musimy poprawić. To jest rzecz, która powiedzmy już wchodzi w interpretację tych wyników, ale co jest istotne moim zdaniem i co najważniejsze, to żebyście niezależnie od tego, jak mielą te koła korporacyjne i machiny i potem co trzeba z tym robić, jakieś raporty wypełniać, action plany, tego typu rzeczy, to żebyście po prostu użyli tego, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o swoim zespole. I nawet jeżeli ten zespół nie jest bardzo duży, to czasem taka ankieta anonimowa
w łatwiejszy sposób po prostu dostarcza nam jakichś informacji, bo ludzie są bardziej otwarci, chętniej się po prostu tam wypowiadają, czy chętniej coś wypełniają. I niezależnie od tego, co się z tym dalej stanie, to po prostu my jako menedżerowie zespołów powinniśmy używać tych danych. Często są na przykład jakieś pola komentarzy i można tam wyłowić po prostu jakieś sygnały, że ludziom się pewne rzeczy nie podobają, że sygnalizują na przykład, że nie rozumieją, w jakim kierunku podążamy, czy o co chodzi z produktami, które wytwarzamy. Też są pytania czasami, które, no powiedzmy, mogą być takim zimnym prysznicem na nas. Jeżeli są pytania, które mówią o tym, jak oceniany jest menedżer, czy na przykład, czy komunikacja jest dobra. Są pytania czasem o wynagrodzenie, czy jesteś zadowolony, zadowolona z wynagrodzenia. To też są takie rzeczy, o których na co dzień nie zawsze rozmawiamy, a tutaj po prostu możemy się tego dowiedzieć. Często są pytania, na przykład, czy szukasz nowej pracy, czy zamierzasz szukać pracy, czy zamierzasz zostać z nami na dłużej. To też jest taki bezpieczny sposób, żeby poznać tę opinię. I teraz, gdy będziecie omawiać to z zespołem, często właśnie też organizacje nas zachęcają, czy wymagają, żeby zrobić takie spotkania, to pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby znaleźć tutaj winnego. Powiedzmy, widzimy po procentach, że jedna osoba na 5 zaznaczyła, że jej się coś nie podoba, albo że zaznaczyła, że będzie szukać pracy. To nie chodzi o to, żeby teraz detektywistyczną metodą wydedukować, kto to wypełnił i się zabrać za tę osobę, tylko bardziej, żeby porozmawiać z całym zespołem, żeby zachęcić ich do wypowiedzenia się. Jeżeli widzimy, że ktoś zaznaczył, że nie rozumie strategii firmy, z czego może to wynikać? Czemu ktoś mógł nie zrozumieć strategii firmy, albo w drugą stronę, co możemy zrobić, żeby w lepszy sposób tę strategię firmy zaprezentować czy przekazać? I wtedy każdy z zespołu może się wypowiedzieć na ten temat. Ci, którzy tę strategię rozumieją, to powiedzą, co powoduje, że rozumieją. Nie wiem, chodzą na jakieś spotkania, jakiś newsletter konkretny czytają i wtedy ten, kto to zaznaczył, może się zainspirować. A też możemy podyskutować, jakie są sytuacje, co może spowodować, że tej strategii nie rozumiemy. I to jest takie fajne, buduje to też takie bezpieczeństwo psychologiczne, że rozmawiamy wspólnie w zespole o tym, co kogoś może boleć i co możemy z tym zrobić. I to jest też ważne, żeby mieć taką przestrzeń na feedback, na komunikację, na rozmowę o tym, co ważne, jak pracujemy, jak to wygląda, co możemy ulepszyć. I teraz, jeżeli mówimy o częstotliwości, to my robimy takie badanie raz na pół roku i to też jest ważne, że niektórzy mówią, że to jest chyba może za często, że może jednak za często robimy te ankiety. Jednak no, nasze otoczenie, nasze środowisko, co widać na przestrzeni ostatnich lat, tak się dynamicznie zmienia, że coś, o czym rozmawialiście pół roku temu, praktycznie już jest nieaktualne, więc warto zrobić sobie taki update, powtórzyć to badanie, powtarzać regularnie, właśnie po to, żeby mieć tą przestrzeń do zatrzymania się, pogadania z zespołem, poznania go lepiej, dowiedzenia się, czy to wszystko, co robicie, wszystko gra, czy coś można ulepszyć, bo prawdopodobnie zawsze można coś ulepszyć, także zdecydowanie warto z tego korzystać. Powiem więcej, zastanawiamy się czasem, czy nie chcielibyśmy mieć jeszcze częściej badać nastrojów, badać opinii. Oczywiście wtedy to już nie byłby taki długi kwestionariusz, ale żeby na przykład, nie wiem, raz na tydzień, raz na 2 tygodnie zadać pytania z jakiejś konkretnej dziedziny, coś takiego na 30 sekund, żeby po prostu się orientować, co tam w trawie piszczy i jak wyglądają nastroje. I jeszcze ważna uwaga dla tych osób, które są odpowiedzialne za to, co potem się dzieje z tymi rezultatami dla Was jako menedżerów, żeby Wasi pracownicy nie mieli takiego wrażenia, że robią tę ankietę, wypełniają i w sumie nic się nie dzieje i cały czas te same odpowiedzi. Coś musi się dziać. Trzeba słuchać tych opinii, które tam się pojawiają i trzeba coś z tym robić, zmieniać, wdrażać usprawnienia. Oczywiście możecie wspólnie z zespołem ustalić, co to będzie, jakie usprawnienia, przeanalizować, co możecie, czego nie możecie zrobić, ale chodzi o to, żeby cały czas coś się działo, cały czas po prostu iteracyjnie usprawniać. My czasem widzimy, że wprowadzimy jakieś usprawnienia i po tym pół roku nie każdy o tym pamięta, więc też można się zastanowić nad takim odświeżeniem informacji, ale tak czy inaczej musi się coś dziać. A żeby się działo najlepiej, to warto trzymać takie zadania czy wnioski, które wyciągniecie z tego badania w systemie, w którym pracujecie na co dzień, gdzie macie swoją tablicę z zadaniami, czy to będzie, nie wiem, Trello, Miro, czy w jakimkolwiek narzędziu pracujecie, gdzie macie swoje zadania projektowe, tam też warto trzymać te zadania związane z poprawnianiem jakości pracy, realizowaniem tych wniosków z badania NPS,
ponieważ wtedy to jest wasze narzędzie, widzicie to. Jeżeli macie jakieś narzędzie do przeprowadzenia tego badania, które używacie tylko i wyłącznie do tego i otwieracie je właśnie raz na pół roku, to po prostu to zginie i nigdy tego nie zrobicie. A kiedy będziecie te zadania traktować tak samo jak wszystkie inne i będziecie je trzymać na jednej planszy, to może, nie wiem, będzie Miro, czy dowolne inne narzędzie, w którym po prostu pracujecie, z którym pracujecie na co dzień, by ustalać zadania, priorytety i to, w czym się zajmujecie w danym tygodniu, sprincie, 2 tygodniach, czy jakkolwiek to tam macie, wtedy ma to dużo większą szansę na zadziałanie i dużo większą szansę na docenienie. Podsumowując, czasem korporacja dostarcza nam różnych narzędzi, czy ma pewne oczekiwania, które nie zawsze rozumiemy. Działajmy w ten sposób, żeby je wykorzystać dla swoich potrzeb, dowiedzieć się jak najwięcej o zespole i oczywiście usprawnić jego pracę. Dajcie znać, jak to u Was wygląda w Waszych firmach i jak wykorzystujecie te wymogi czy te narzędzia. No i cóż, zapiszcie się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następny wtorek o 8:00. Trzymajcie się, cześć!